Dzień dobry. Witam Was w filmie bardziej osobistym, bo będę w nim opowiadał swoją pierwszą historię z poważniejszą uprawą. Najpierw zróbmy wprowadzenie w historię. Mamy rok 2019. Damian Iwański, osoba, którą oglądacie, jest w trakcie robienia studiów magisterskich z ogrodnictwa. W 2020 roku semestr letni będzie ostatnim semestrem moich w ogóle studiów. Więc w 2019 roku powoli zaczynam się interesować tym, co będę robił po studiach, bo studia to tylko papierek, na który, jak się przekonałem, nikt nie patrzy i istotne jest tylko to, żeby było wykształcenie wyższe w ogrodnictwie. A jakie oceny i tak dalej, wywalamy to jest nieistotne. Masz wyższe, okej, rozmawiamy dalej. Także w tym momencie zacząłem interesować się poważnie tym, co będę robił po studiach, jaki jest mój plan. No i pierwsze, co przyszło mi tak ostro na myśl, no to dlaczego ja mam kończyć studia ogrodnicze w połowie roku? Jeśli zaczynamy coś ogrodniczego, to dobrze byłoby zacząć robić to z początkiem sezonu. A jak zaczynamy to robić, nie wiem, 30 czerwca, tak chyba jak miałem egzamin, jakoś tak, to no co ja mogę zacząć robić 30 czerwca? Nie wiem, jakieś późne uprawy kapusty pekińskiej czy kalafiora. Ja nie mam takich hektarów, ja dopiero dysponowałem małą działeczką i no nie miałem tak naprawdę jeszcze nic. Ja kończyłem studia i dopiero po kończeniu studiów zrobiłem swój pierwszy tunel. A to opowiem Wam później. Także według mnie bardzo dziwne jest to, że my kończymy ogrodnictwo nie na przykład z semestrem zimowym, tylko z semestrem letnim, bo no tak naprawdę te pół roku później to co robić? Więc wpadłem na bardzo szalony plan, żeby nie skończyć magisterki, tylko żeby zacząć się już zajmować jakąś uprawą, a że ja zawsze byłem takim gościem raczej nowinkowym, jeśli chodzi o technikę, no to wpadłem na pomysł, co można robić po studiach, żeby sprawdzić swoją wiedzę, bo ja byłem gościem, który miał w miarę dobre oceny, ale gościem, który w praktyce się jeszcze nie sprawdził. Więc na czym można byłoby się sprawdzić? Taka uprawa, gdzie dużo zależy ode mnie, gdzie nie może tego zrobić raczej człowiek z ulicy, bo się na tym po prostu nie będzie znał, więc wszystkie jakieś polowe uprawy raczej odpadają, bo z mniejszym lub większym skutkiem ktoś z ulicy by się tym zajął i to zrobił. No to co wpada? Uprawa na pewno tunelowa, jakaś pod osłonami, z jakimś nawożeniem w postaci pożywek, no to mamy ogórka albo pomidora. Ogórek, może raczej nie. Pomidor fajna uprawa, taka dosyć długa, wcześniej się zaczyna rozsadę produkować, żeby zrobić sobie cały ten cykl, zrobić od zera tunel, zrobić od zera cały tutaj ten, powiedzmy, system nawożenia, no bo ja nie miałem nic, a trzeba było zrobić jakoś dozowniki i te pożywki, od czego można byłoby zacząć. I tutaj trochę męczyłem na konsultacjach pana doktora od nawożenia. Chodziłem na wszystkie możliwe konsultacje i pan doktor mi odpowiadał za każdym razem wyczerpująco aż do końca konsultacji. No i miałem już takie podłoże, oprócz teorii na zajęciach, też praktykę powiedzianą na konsultacji. Wiedziałem już, że będę robił pomidory na matach, tylko nie wiedziałem jeszcze, czy z wełny, czy z kokosu, w tunelu foliowym ogrzewanym. I od tego zaczyna się nasza historia. Mamy początek 2020 roku, ja powinienem mieć jeszcze do czerwca zajęcia. Wtedy zdecydowałem, że albo będę jeździł na studia raz na jakiś czas i się tłumaczył, że mam robotę i może jakoś mi się uda prześlizgnąć przez te studia, a jak nie, to nie i wszystko jedno, bo generalnie studia magisterskie z ogrodnictwa według mnie nie są dla inżynierów ogrodnictwa. Jeśli jesteś inżynierem ogrodnictwa, to może sprawdź się na jakimś innym dziale, jeśli chodzi o magisterkę, bo tak naprawdę jak osoba z zewnątrz, z rolnictwa, z ochrony środowiska, czy z jakiejś architektury krajobrazu przyjdzie na ogrodnictwo, na magisterkę, to tam się dużo nauczy, ale w momencie, kiedy my jesteśmy po inżynierce, to na magisterce mamy jeszcze raz przewałkowanie całego materiału, co z jednej strony dla nowych ludzi jest fajne, dla starych ludzi jest dobrym czasem, żeby sobie trochę poimprezować, z czego oczywiście skorzystałem i to był jedyny rok, kiedy tak można powiedzieć, że byłem studentem w pełni, a nie tylko w kwestii nauki. No to zaczynamy rok 2020, jeszcze zima. Trzeba szukać tunelu. No to wpadamy na jakieś Allegro, Elixy, jeżdżę po okolicy, sprawdzam sobie, bo to jest jeszcze śmieszna sprawa, sprawdzam sobie na Google Mapach, gdzie na Google Mapie widzę, że jest tunel foliowy, jeżdżę w to miejsce i widzę, czy jest folia, czy nie jest folia, czy już jest zarośnięte krzakami, czy nie jest zarośnięte. No i udało mi się na Elixie wyrwać taki tunelik i on był jeszcze z piecem, tylko facet powiedział, że dobra, likwiduje tunele, bo miał kiedyś 20, a dzieci się nie chcą tym zająć, ale tunelu mi nie sprzeda, a jak sprzeda, to podał mi taką kwotę, że opłacało się bardziej kupić nówkę. No ale dobra, problem był tylko taki, że ten tunel od lat nie był używany. I tam było wszystko zarośnięte, tam były już takie krzaki po 1,5 metra, tego na tym zdjęciu może nie widać, ale trzeba było
tę rurkę wzdłużną, tam był kątownik, ten kątownik wzdłuż, który łączy rurki na dole, on był przerośnięty korzeniami i zanim wszedłem tam szpadlem, żeby go odkopać, bo oczywiście po latach usiadł, to wszedłem siekierą, toporkiem i rąbałem korzenie krzaków, żeby dojść dopiero do tego kątownika. Roboty z tym tunelem było co niemiara. Też ja na tym tunelu dopiero uczyłem się spawać, uczyłem się takiej techniki po prostu przebywanie ze szlifierką, szlifowanie, malowanie, spawanie, skręcanie. Na tym się dopiero tak naprawdę uczyłem wielu rzeczy. Kolejną sprawą po ogarnięciu tunelu było ogarnięcie tych mat, w których będą przebywać nasze pomidorki przez cały sezon. I ja te maty ogarnąłem po prostu jeżdżąc, bo wpisywałem sobie w Google Mapy gospodarstwa ogrodnicze, które mają w produkcji pomidory, sprzedają pomidory. Jeździłem po różnych gospodarstwach i mówiłem: dzień dobry, a jak pan uprawia pomidory, w gruncie czy na macie? No i usłyszałem, jak ktoś miał takie nowsze tunele wyższe, no to mówili, że na macie. Mówię: a może pan ma jakieś używki? No i było: a mam na palecie. No i stąd mam te maty. Za matę dałem, pamiętam, to były maty metrowe, 20 szerokości i chyba 7 wysokości. Za takie maty z włókna kokosowego używki dałem chyba 2 zł sztuka. Nie chciał gościu zejść niżej, cały czas było 2 zł, ale na końcu jeszcze się mnie pytał: a masz w ogóle, chłopie, styropian pod te maty? Ja mówię: jaki styropian? Mówi: jak będziesz trzymał na ziemi, to będą bardzo zimne korzenie i nie będą ci rosły pomidory, ani ogórki. Ja mam wycięty taki styropian, też używany, jakiś popękany, ale to nie musi być taki kawałek metrowy. To jak się złamał w połowie, to sobie złożysz na Twoje potrzeby spoko. No wiem, że gościu po prostu chciał się pozbyć styropianu, więc wziąłem go ja i teraz ja go mam u siebie do teraz. No ale skorzystałem, bo było za darmo. Gratis to uczciwa cena. Tak wyglądają tematy w chwili, kiedy je przywiozłem. Robiłem chyba 2 czy 3 kursy, bo woziłem je osobówką, żeby było jeszcze śmieszniej. Tematy były niektóre dosyć mocno zniszczone, a niektóre były w porządku. Na pewno były 2 lata używane, bo to było widać po pierwsze po sezonach i po korzeniach. Były uprawiane pomidory, bo później w sezonie mi z tych mat jeszcze gdzieś, jak wcześniej z uprawy spadł gościowi pomidor, to jeszcze mi kiełkowały pomidory w tych matach. Musiałem wyrywać oprócz chwastów. Możecie zadać słuszne pytanie, dlaczego na metrowej macie mamy tutaj 5 wycięć? Pomidory były uprawiane w takim systemie fałki. To znaczy, jeśli ja teraz patrzę na Was i Wy na mnie i to byłby rząd wzdłuż, to pomidor będzie wzdłuż rzędu szedł raz na prawo, a raz na lewo. Raz na prawo, a raz na lewo. I te na prawo będę później, jak będą za długie, to będę przesuwał w Waszą stronę, a te z lewej strony będę przesuwał w moją stronę. I w ten sposób będą te pomidory rosły. Normalnie to praktycznie powiedzmy, że pomidory były co 2, no bo każdy był na trochę inną stronę. Ale to będziecie widzieć później na zdjęciach lepiej. Kolejną kwestią, no oprócz tych mat trzeba było mieć też takie kostki, w których będziemy robić rozsadę naszych roślin. Więc te kostki musiały być z wełny mineralnej. Nie pamiętam w tej chwili, ile te kostki kosztowały. A od 2020 roku chyba historii na Allegro już nie ma, także nie jestem chyba w stanie Wam tego sprawdzić. I oprócz tych kostek musimy mieć jeszcze coś do wysiewu samych nasion, takie koreczki, paluszki z wełny mineralnej, które będziemy później odrywać z kiełkującymi roślinami, kłaść do tych kostek. Te kostki będziemy kłaść na nasze maty, na wycięcia w tych matach, żeby pomidory mogły przerosnąć już w matę. Czyli w odpowiednim momencie będziemy pomidory pikować w kostkę, będziemy w tej kostce trzymać tylko i wyłącznie po to, żeby przerosły kostkę i nie za szybko przerosły w dół. Korzenie rośliny generalnie zawsze będą chciały rosnąć w dół. Więc jeśli na dzień dobry będziemy wsiać w kostce w tej macie, to pomidor nie przerośnie kostki, tylko od razu pójdzie w matę i w samych tych dolnych 3 cm maty będzie robił najwięcej korzenia. Więc my najpierw trzymamy sobie je na kostce. Nawet jeśli te rośliny przenosimy do tunelu, to przenosimy nie na te wycięcia w macie, tylko pomiędzy, żeby ta kostka była odpowiednio przerośnięta i wtedy jak będziemy kostkę obracać i zobaczymy, że jest odpowiednia ilość korzeni w tej kostce, to będziemy kostkę kłaść na macie i dopiero wtedy będzie nam przerostać matę. To będzie najlepsze wykorzystanie powierzchni, tej ograniczonej powierzchni wzrostu korzeni. I tutaj możecie dobrze zobaczyć te paluszki i to, jak będziemy je odrywać. W odpowiednim momencie będziemy je pikować do kostek. Jeśli te kiełki będą miały zbyt długą łodyżkę, czyli to miejsce pod liścieniami, pod pierwszymi liściami zarodkowymi, to możemy tego paluszka włożyć w kostkę nie tak jak rósł, że to będzie paluszek, a to wyższy pomidor, tylko tę kostkę możemy troszeczkę obrócić i łodyga będzie szła przez cały paluszek i wychodziła od spodu. W ten sposób, jak większa część łodyżki będzie w kostce, to szybciej zacznie się przerastać korzeń. To jest taki myk. Ja go robiłem, to Wam później pokażę, jak to wyglądało. W tym odcinku ode mnie to wszystko. Jeśli jesteście zainteresowani, co działo się później, zapraszam za kilka dni na kolejny odcinek z serii Uprawy bezglebowej pomidora. Pamiętnik, bo to bardziej takie wspominki. Cześć!